Siema, powiedziało się RGB, to teraz mówimy cmyk. Teraz chcę wam pokazać, jak wygląda proces drukowania z cmyku. To jest informacja dla grafików, którzy chcą pojąć, jak to się, z czym to się je, czemu tak się szykuje projekty i czemu w programach graficznych są różne elementy, które nam pokazują, jak te płyty wyglądają w druku przygotowane. To jest informacja dla marketingowców, żeby wiedzieli, skąd się biorą ceny niektórych rzeczy i żeby jak sprawdzić, jak dobrze jest przygotowany plik do druku i czy jest przygotowany na cmyk, czy nie ma nic więcej, czy nie ma za mało, czy nie ma za dużo. Już wam pokazuję od początku, czyli przejdziemy sobie na ekran i wam pokażę, to jest drukarka offsetowa. I teraz jeszcze doprecyzowując, różne są rodzaje drukarek, różne są techniki drukowania, ale druk czterokolorowy opiera się przeważnie na podobnej zasadzie. To jest akurat drukarka offsetowa, to są przeważnie olbrzymie maszyny, to jest tylko drukarka czterokolorowa. I są maszyny, które wyglądają tak, mają więcej głowic, więcej tych stacji kolorystycznych, suszarnie, urządzenia do bigowania, do cięcia, mogą być wszystko w jednym. To często są na przykład maszyny prasowe, które mają dużo więcej urządzeń po drodze, żeby na wejściu wchodził projekt, na wyjściu wychodził gotowy produkt, poskładany, ładnie podocinany i wszystko się dzieje automatycznie. Ale większość standardowych drukarni korzysta z maszyn tego typu. I pamiętajcie, że jeśli chcecie zamówić projekt, to do marketingowców, a do grafików o wykonanie, ustalcie najpierw, gdzie go drukujecie, gdzie zamierzacie go drukować. Już nie chodzi o sam wykrojnik, żeby grafik wiedział, jaki format ma mieć projekt, jak to ma być przygotowane graficznie, tylko żeby wiedział, jak przygotować to technicznie do druku. I to też zależy, czy wy, marketingowcy, którzy dogadaliście z klientem, że na przykład będzie dodatkowy kolor, czy jakiś biały będzie nadrukowany. Nie wszystkie drukarnie po prostu sobie radzą z dodatkowymi kolorami. Standardowe drukarnie, które mają mniejsze budżety, drukuje po prostu z cmyka. Nic więcej. Bez zdobień, bez dodatkowych kolorów, bez jakichś tam udziwnień, bez kombinacji. Także najpierw ustalamy drukarnię, później idziemy męczyć grafika o to, żeby przygotował projekt. A mało tego jeszcze, poprośmy od tej drukarni wytyczne dla grafika, żeby już nie było żadnych niedomówień, żeby grafik nie robił 2 razy, żebyście wy nie łazili tam i z powrotem, pośrednicząc w zamówieniu. Wracając do tematu, to jest maszyna offsetowa na 4 kolory. I ona działa w ten sposób, że każda głowica ma swój kolor. Z tego co wiem, przeważnie się drukuje czarny jako pierwszy, później właśnie magenta, później cyjan, magenta i yellow. I mamy finalny projekt. Teraz wam pokażę, jak można w prosty sposób, jako osoby widzące projekt na komputerze i mające jakieś oprogramowanie, grafik oczywiście powinien mieć takie oprogramowanie już na przykład w Illustratorze, rozdzielenie, separację kolorów, lub jeśli macie Acrobat Pro, możecie sobie zobaczyć, ja tu mam ulotkę, którą mam wydrukowaną, więc też wam pokażę, jak ta ulotka w praktyce wygląda, a jak wygląda na monitorze. I dzięki temu, że otworzymy taki projekt w Acrobacie, jesteśmy w stanie sobie zobaczyć ten output preview, jak on wyjdzie do takiej drukarki. I wpiszmy sobie w narzędzie, tutaj mamy wyszukiwarkę narzędzi. Wiem, że w nowym wyglądzie był jakiś problem z tymi funkcjami, i jest opcja sobie przejść gdzieś w ustawieniach, już nie pamiętam gdzie, możecie sobie wygooglować, albo jak będzie was to interesowało, nie będziecie mogli znaleźć, to wam to gdzieś pokażę, czy w opisie, czy gdzieś znajdę, żeby przejść na ten wygląd, który ja teraz mam, bo wiem, że Acrobat ma nowy wygląd, ale jakoś tutaj akurat nowości mnie nie przekonały. Nie mogłem znaleźć pewnych narzędzi. Preflight, kiedyś wam pokażę, jak to działa. I wchodzimy sobie w właśnie Preflight nam to pokazuje, ale w Output Preview. I teraz ten Output Preview daje nam podgląd na te elementy, które będą drukowane w drukarce offsetowej. I zanim projekt trafi z komputera do drukarki offsetowej, to nie działa na takiej zasadzie jak nasze drukarki domowe, że wysyłamy plik,
plik się kablem łączy z drukarką, drukarka drukuje i nam drukuje z kolorów tuszu, które tam mamy. I też zauważcie, w kolorach, jak kupujemy tusze do takiej domowej drukarki, no to też kupujemy cyjan, magenta, yellow, black. Też są te 4 kolory w takiej zwykłej, podstawowej drukarce. Są drukarki cyfrowe, to taka dygresja. Znowu odbiegam od tematu, ale kurde, ja tak chyba jestem stworzony, że tak skaczę. Są drukarki, które drukują biały i to są też drukarnie cyfrowe, które są w stanie nadrukować biały, na przykład na bezbarwną folię, czy na jakieś inne materiały, które mamy innego koloru. I nie możemy białego uzyskać z tła, z białego papieru. Jeśli mamy materiał w innym kolorze, no to możemy dzięki takim drukarkom nadrukować biały w niskiej cenie. I są też drukarki offsetowe z większą ilością głowic, nie 4, tylko mają więcej ilość głowic i też mogą drukować dodatkowe kolory. Akurat biały, no nie wiem, czy się drukuje. Aha, tak, drukuje się oczywiście. Jeśli drukujemy na jakichś papierach, które nie są białe, to często musimy białe uzyskać tak naprawdę z farby. I jak drukujemy na tych papierach jakichś ozdobnych, jakichś papeteriach, są różne projekty, gdzie pamiętam też drukowałem kiedyś wizytówki dla klienta na granatowym papierze, po prostu, który był granatowy w masie barwiony. No i chcieliśmy biały nadruk uzyskać, więc wtedy taka dodatkowa głowica się przydaje. Oczywiście tu w jednym komentarzu ktoś, kto mnie oglądał, skomentował, że taka drukarnia 4-kolorowa może wydrukować innym kolorem, ale ona wydrukuje kosztem koloru składowego, cyjan, magenta, yellow, black. I często takie drukarnie, z mojego doświadczenia przynajmniej, nie zgadzają się na to, żeby gdzie dla jednego klienta wyczyścić całą jedną głowicę z farby, wyczyścić, wypłukać, to wszystko trzeba przepuścić. Tu są długie rozbiegówki, żeby ten papier, żeby ta farba się równo rozkładała na matrycy, o której zaraz powiem. I to jest mega kosztowny zabieg, żeby taką farbę podmienić. Jeśli ktoś drukuje w cmyku, to raczej bardzo niechętnie, chyba że za grube pieniądze, nam taką farbę podmieni. I teraz wracając do tematu. Zanim drukarka trafi z naszego komputera na taką maszynę, to trafia do naświetlarni CTP lub przy Flexo być może to się inaczej nazywa, bo jeszcze są drukarnie flexograficzne. To jest maszyna offsetowa, jest flexograficzna maszyna. Wynik ma podobny, tylko że tutaj przez tą maszynę papier idzie prosto. Ja tu wam pokazuję, jak to wygląda w skrócie. Tutaj mamy fajny schemat. Na jakiejś tam stronie możecie sobie przekopiować, przepisać link i zobaczyć. Tutaj idzie papier od lewa do prawa i on cały czas idzie prosto przez 4 takie głowice. I drukarki flexograficzne zaś inaczej troszkę przenoszą tą farbę, więc ten materiał idzie różnymi tam trasami, ale to już jak będziemy robić etykiety, to wam też opowiem trochę o Flexo. I wracając do tematu, zanim nasz projekt trafi do takiej drukarki, musi iść do naświetlarni CTP. Nie wiem, od czego jest ten skrót, ale to jest totalnie nieistotne. Naświetlarnia CTP robi nam kliszę, jak w aparacie, można coś takiego powiedzieć, i rozbija nam nasz projekt na 4 składowe, które możemy sobie podglądać w Acrobacie, w Illustratorze, zapewne w Corelu też i innych programach, w Photoshopie też. Właśnie oglądając taki output preview lub separations. To się jakoś tak nazywa, przeważnie chodzi o separację tych składowych kolorów. Wyłączam sobie teraz wszystkie płyty i mam białą kartkę, która wchodzi, powiedzmy, do drukarki. I odciskamy sobie kolor numer 1 na tej kartce, cyjan. To wszystko widzimy w czarno-białym, ponieważ naświetlarka CTP działa bardzo podobnie, tylko naświetlarka naświetla na płytach, które wyglądają w ten sposób. One standardowo są całe takie niebieskie. To jest aluminiowa, cienka płyta, nie wiem ile ona ma milimetrów, pewnie są różne, bo chodzi o to, żeby ona była elastyczna i na takiej płycie jest materiał światłoczuły, niebieski przeważnie. Zdarzają się pewnie inne, ale ja się spotkałem z niebieskimi, takimi jak właśnie na tym zdjęciu. I taka płyta jest wkładana do naświetlarki CTP. Osoba odpowiedzialna za pracę z tą naświetlarką zbiera od klientów projekty. Dlaczego zbiera? Bo takie płyty mają format A1, B1 lub jeszcze jakieś inne większe formaty i przeważnie, żeby zaoszczędzić ekonomicznie,
Kilku klientów się pakuje na taką płytę z ulotkami, z wizytówkami. Wszystko, co idzie w cmyku, może być ułożone na takiej płycie. Są programy, które automatycznie układają, są programy, w których ręcznie można ułożyć i taka osoba odpowiedzialna za naświetlanie układa sobie te projekty, być może inna osoba, ale ja pracowałem w firmie, gdzie to była jedna osoba, układa takie projekty w programie do ripowania, czyli do rozbijania tych projektów na 4 składowe kolory i wkłada płyty do naświetlarni i laser tak naprawdę naświetla nam projekty, żeby wyglądały w ten sposób. Każdy kolor w Acrobacie widzimy to w ten sposób, tu widzimy na niebiesko i każdy kolor, czyli tu mamy jedną płytę, naświetla na osobnej płycie. Druga płyta magenta, trzecia płyta yellow i czwarta płyta black. I te płyty po naświetleniu trafiają do płukanki, żeby to, co zostało wypalone przez laser, się zmyło, czy tam utwardzone, już nawet nie pamiętam, jak to się dzieje, ale chodzi o to, że laser wypala wszystko oprócz tego, co ma zostać, chyba w ten sposób. No i ta płyta jest płukana, i utwardzana, naświetlana, żeby ten materiał światłoczuły się utwardził, żeby to, co jest niepotrzebne, zeszło z tej płyty i wynikową czegoś takiego procesu są 4 płyty przy wartościach cmyk. Oczywiście jak drukujemy w 4 kolorach. Mamy 4 takie płyty i te 4 płyty nakładamy na 4 bębny na takich głowicach. Tu jest jedna głowica, druga głowica, trzecia głowica i czwarta głowica. Tu mamy kupę papieru. Papier jest pobierany i idzie prostą drogą przez tą maszynę, przez właśnie takie bębny. I w każdym bębnie mamy rynienkę, do której wlewamy farbę. Nasze składowe: cyjan, magenta, yellow, black, czy tam black, cyjan, magenta, yellow. Różne są z tego, co wiem, zestawienia, ale chyba od blacka się zaczyna w większości drukarni, żeby zarysować lepszą przyczepność, dać ponoć materiałom kolejnym. I taka farba przez wałeczki jest przenoszona na naszą płytę, do której na cylinder, do którego jest przyczepiana nasza płyta z naświetlarki. Dlatego ona musi być elastyczna, bo jest wyginana w łuk na taki bęben. Jest bęben, w drukarkach offsetowych jest bęben pośredni, który łapie nam farbę z bębna z płytą i odciskają na papierze. Od spodu mamy jakieś dociśnięcie tego papieru i po jednej głowicy nasz papier dodaje sobie po każdym kolorze składowym. I tak wygląda druk offsetowy. W skrócie, druk fleksograficzny bardzo podobnie wygląda, tylko te bębny inaczej troszkę działają. Tutaj mamy sztywną płytę, która odciska się super na gładkich papierach i takich elementach, można powiedzieć, niewymagających nośnikach, a w druku fleksograficznym nie naświetlamy płyt CTP, to nie są blachy, blaszane płyty, tylko płyty polimerowe, dlatego czasem możecie się w projektowaniu z drukarniami graficznymi, jak będziecie robić właśnie etykiety, jakieś opakowania, będziecie mogli się spotkać z takim określeniem, że te polimery kosztują, że każdy dodatkowy polimer to dodatkowy koszt, czyli dodatkowy kolor. I tymi polimerami to jest odpowiednik takiej płyty w drukarce offsetowej. I polimery to są po prostu tworzywa sztuczne, one są bardziej elastyczne niż takie płyty. One są tak naprawdę, powiedzmy, można powiedzieć, gumą. I też jest w podobny sposób gdzieś tam naświetlana ta guma, wypalana, wypłukiwana i to, co nam ma się odcisnąć na kartce, na nośniku, na folii, na różnych elementach opakowania jest wypukłe, a to, co się ma nie odcisnąć, jest wklęsłe i tylko na wypukłych elementach działa to jak pieczątka. W skrócie mówiąc, bardzo upraszczając, działa to jak pieczątka i taki polimer jest nakładany też na podobny cylinder i ten cylinder, dociskając się do papieru, odciskuje nam warstwę koloru na papierze, na nośniku, bo przy Flexo to jest przeważnie nośnik inny niż papier, jakieś folie, jakieś kartoniki, nie wiadomo co. I w skrócie, podsumowując, maszyny mogą być mega różne, mega duże, mega ileś kolorów. To jest naświetlarka CTP. To już pokazywałem, tak wyglądają płyty CTP. To są maszyny, powiedzmy, kadridże do maszyn cyfrowych. Na podobnej zasadzie drukują też plotery. W agencjach reklamowych, które pewnie macie masę w swoich miastach,
Często nie ma maszyn offsetowych, bo to są małe pomieszczenia. Maszyny offsetowe czy fleksograficzne mieszczą się w budynkach jak hale, jak garaże jakieś ogromne, jakieś przestrzenie, ponieważ to są naprawdę olbrzymie maszyny. Potrafią po kilkadziesiąt metrów długości nawet mieć. Są głośne, warunki pracy na drukarni muszą być sterylne, ale uwierzcie mi, można się ubrudzić, można mieć szkodliwe płacone za taką drukarnię, ponieważ same farby, proces schnięcia, to wszystko, jak nie ma dobrych filtrów, a nawet jak są filtry, to można sobie powdychać. Także sam proces drukowania na offsecie, czyli ten słynny cmyk, którym szykujemy, działa na podobnej zasadzie wszędzie. Patrzymy sobie na projekt, rozbijamy składowe i tak te składowe tak naprawdę trafiają do drukarni, czy na polimer fleksograficzny, czy na płytę offsetową. Druk cyfrowy jest inny, bo drukarki cyfrowe drukują właśnie przez głowice, które są wbudowane i w takim ploterze, mimo że są cztery kolory, 4 kadridże jak w naszej domowej drukarce, to tam jest jedna głowica, która ma dysze doprowadzone do jednej głowicy i wypuszcza tyle farby w tych miejscach, gdzie ona ma być i wszystko gra cyfrowo, bez użycia jakichś naświetlarni, bez użycia dodatkowych materiałów, bez dodatkowych kosztów matryc. Można to też powiedzieć tak, że czasem niektórzy drukarze tłumaczą grafikom, czy marketingowcom, czy osobom odpowiedzialnym za kontakt z klientem, że koszt matrycy kosztuje ileś tam. I w tym przypadku druku offsetowego, fleksograficznego, matryca to jest właśnie ta płyta albo ten polimer. Bo jeśli drukujemy powiedzmy dla siebie, czy tam mamy całą płytę wypełnioną, ten polimer jest do ponownego użytku. Wiem, że są też techniki przy druku offsetowym, że te płyty się zmywa całkiem i daje się do ponownego pokrycia materiałem światłoczułym, żeby były do wykorzystania ponownego, do recyklingu. Ale czasem drukarnie trzymają te płyty, bo klient będzie chciał większe znowu nakłady domówić, więc oni już nie muszą poświęcać czasu, żeby naświetlić znowu te płyty, tylko wrzucają na maszynę, puszczają do druku i sprawa załatwiona. Dlatego tego typu rozwiązania jak druk offsetowy, druk fleksograficzny często się wiążą z większymi nakładami. Druk cyfrowy nie wymaga tych matryc, nie wymaga tych polimerów, płyt offsetowych, dlatego ja tu wam pokazuję cały czas monitor, a tu gadam, dlatego koszt druku cyfrowego może być mniejszy i prostszy w użyciu, tylko że to są mniejsze nakłady, bo też nie opłaca się drukować inaczej. Dużo bardziej się opłaca drukować duże nakłady na takim offsecie. Lepsza jest jakość, bo to jest żyleta, ale jeśli chodzi o trafienie kolorów, ja wam jeszcze pokażę fajną ciekawostkę. Przechodząc dalej, ja tu gdzieś mam kamerkę, taką bajerancką, dobra, tu macie. I ten projekt, który wam przed chwilą pokazywałem, tutaj wam pokażę, ja go mam wydrukowanego. I zwróćcie uwagę, otworzę sobie na tej stronie, którą widzicie tutaj, otwieram sobie ten projekt i możecie takie coś kupić, takie główienko z Chin za grosze. To jest mikroskop na USB. I teraz patrzcie, ja tu wam pokażę, to jest projekt wydrukowany w cmyku, offsetowo i patrzcie jak to wygląda, ja sobie tu przybliżę. Jak wyglądają te kolory? Widać gołym okiem, że to jest takie przybliżenie, ręka mi się trzęsie, jak nie wiem. Widać gołym okiem, że tu mamy 4 składowe kolory. Mamy cyjan, czyli niebieski, mamy magentę, czyli czerwony, czy tam różowy, delikatny, nie wiem, to jest czerwony. Yellow, żółty i black. Tutaj jest bardzo mało, ale widzicie te małe czarne kropki, to jest black. Ale przez to, że projekt jest taki delikatny, tu mamy mało czarnego, ale teraz patrzcie na tą butelkę, która jest na środku ekranu i tu już będzie jak trafię. Tu mamy dużo blacku. To jest fotografia, można powiedzieć, wizualizacja 3D, ale to jest RGB, więc tutaj jest nasrane wszystkich kolorów i tu mamy dużo kolorów wrzuconych i tu macie przyciemnienie blackiem. I po krawędziach widzicie, że schodzi się na jaśniejsze kolory, bo tu już zszedłem na tło i macie te punkciki. Te punkciki to jest to słynne DPI, dots per inch, czyli ile jest punktów na cal. Tak te punkty wyglądają.
Dosłownie. I teraz zauważcie, że jak projektujecie i dlaczego tak się projektuje, jak projektujecie, to macie te składowe cyan, magenta, yellow, black. I teraz zauważcie, włączę wszystkie płyty oprócz blacka. To mówiłem w poprzednim odcinku i zaznaczałem, że drukarnia was może czasem ukatrupić za to, że dajecie małe treści, które i tak są czarne, dajecie z 4 kolorów. I zauważcie, że na mojej ulotce tutaj nie ma teraz treści. A czemu? Bo wyłączyłem płytę black. Jeśli dodam płytę black, a wszystkie inne wyłączę, to zobaczycie, że tutaj są elementy odpowiedzialne za druk czarną farbą. Jest szara, ponieważ ten projekt jest zaprojektowany tak, żeby ta treść była szara. Już wam pokazuję, najedziemy tutaj, mamy 75%. Tutaj patrzcie sobie w to miejsce przy tej płycie, bo gdy myszką ruszam po projekcie, to ta wartość się zmienia i najeżdżam sobie na tą treść i widzicie, że to jest 75% black. To jest taki myk, żeby czarny był jeszcze delikatniejszy. Dałem po prostu go bardziej szarego i już wam tu pokazuję, jak to wygląda pod mikroskopem. To jest dokładnie to, co teraz widzicie. To są te literki, które przed chwilą widzieliście na projekcie. Gdzieś mi ostrość uciekła, ale możemy tak naprawdę oddalić to trochę. Tu będziecie lepiej widzieć same literki. Przez to, że są przestrzenie, to nie jest płyta drukowana z szarego koloru. To jest płyta drukowana, są teksty drukowane z czarnego koloru. A uzyskaliśmy szary dlatego, że te kropki mają białe przestrzenie pomiędzy sobą. I to rozstawienie kropek nam pokazuje te 75% pokrycia blackiem. I jeśli byśmy taką drobną treść zrobili w kilku kolorach, to już wam pokażę, co się może stać, bo tu mam przy większych literach na projekcie mam granatową treść. Ta treść tutaj, czekajcie, bo wam gadam, a nie widzicie. Ta treść, którą tutaj zaznaczam, ona jest zrobiona z 4 kolorów. I zobaczycie pod mikroskopem, jaki może wystąpić problem, gdy małą treść zrobimy w ten sposób. Bo tu nawet widać. W projekcie, jak zobaczycie, trafię, ostrość jakaś tam jest. Nie wygląda to źle. Wygląda na ostry tekst, elegancko wszystko wygląda. A tutaj składowe tego koloru, gdy najeżdżam myszką i patrzymy na składowe tego granatu, to mamy 100% cyjanu, 100% magenty, 20% yellow i 20% black. A na mikroskopie wygląda, już wam pokazuję, światełko musimy w kamerze włączyć. Na mikroskopie wygląda to tak. Widzicie, jaki tu jest efekt? Tu jest efekt nietrafienia kolorów. Przez to, że jest tyle składowych, widzicie przy krawędzi tej górnej litery S, przekręcę, to może będziemy mogli kierunkami operować. Widzicie od górnej krawędzi litery S niebieski kolor, czyli cyjan nam wyszedł. Widzicie od spodu, że magenta nam wyszła, black jest 20% tylko, więc widać przestrzenie między blackiem i gdzieś tam nawet się ukrył yellow, a gdzieś tam wystaje nawet po boczkach, widać. Jak tutaj przybliżymy ten widok, to zobaczycie, jak yellow wystaje. Widzicie. Tu jest yellow w ogóle chyba totalnie nietrafione, ale jego jest też 20%, że to nie wpłynęło jakoś bardzo. I z czego wynika to przesunięcie? To przesunięcie wynika z właśnie nałożenia tych płyt, które wam pokazywałem na tej grafice. Tutaj. Te płyty są nakładane na takie bębny i jak po prostu milimetr się przesunie, to uzyskujemy właśnie taki efekt przesunięcia. To jest bardzo niepożądane przy małych elementach. Przy większych elementach, tak jak tutaj, to jest naprawdę ok wydrukowane. Mimo że pod lupą to wygląda, że to jest totalnie nietrafione, to dla takiego rozmiaru tekstu, jak tutaj zastosowałem, jest wszystko ok. I problem się pojawia wtedy, gdy 4 kolory zastosujemy do drobnych literek, czyli tych, co ja tu mam pod spodem. Wyobraźcie sobie, jakby takie przesunięcie jak tutaj było na tych literach. To już może nie być tak bardzo ciekawe. Domyślam się, że takie przesunięcie akurat jak tutaj jest wydrukowane, dobra drukarnia zadrukowała, więc chapeau bas, nie byłoby jakimś problemem, ale uwierzcie mi, są drukarnie, które nie przykładają się do tego lub mają już, nie wiem, zużyte maszyny, uchwyty na blachy lub po prostu coś poszło nie tak z pośpiechu. Jak takie blachy nie trafią
jedna po drugiej, bo te kolory są nakładane w kolejności. Jeśli nie trafi jedna w drugą, no to mamy po ptakach, mamy rozmyte obrazki. Jak zobaczycie sobie kiedyś jakieś tanie produkty, ja może kiedyś znajdę, żeby wam pokazać, jak wygląda zły druk, źle przygotowany, albo puszczę coś takiego do druku specjalnie dla was, żebyście zobaczyli, skąd wynika to, że tak naprawdę tekst czy jakieś małe elementy nie są ostre. Właśnie z tego może wynikać, że wymyślimy sobie 4 kolory, źle przygotujemy, drukarnia swoje dołoży i nieszczęście gwarantowane, wszystko jest rozmyte, nieładnie wygląda i w ten sposób się to prezentuje. Wiem, że nie wszyscy mieli świadomość, nie wszyscy mają świadomość, że tak wygląda projekt. Ja wam mogę jeszcze udowodnić, że ja tutaj nie robię jakichś czarów marów. Ja wam pokażę, o, widzicie? Ruszam tym i to nie jest jakaś wizualizacja 3D, tylko to jest dokładnie ta ulotka na żywo, kamerką. Widzicie, biały papier, nie? Patrzcie, jak biały papier wygląda. Gdzieś chyba pruszyło czarnym, albo po prostu przy produkcji papieru nie jest idealnie biały. To jest tekstura papieru, kto wie. I dlatego jest ważne, żeby małe elementy starać się ograniczyć liczbę kolorów, bo drukarnie mogą was nienawidzić, bo nie chcą odpowiadać za to, że projekt źle wyszedł przez to, że całkowicie niepotrzebnie dodaliśmy kolory tam, gdzie ich nie potrzebujemy. W kolejnej części postaram wam się pokazać być może, jak taką ulotkę stworzę od zera, jak ją przygotowuję. Już na etapie projektowania zwracam uwagę na te składowe kolory, czego ma być, czego ma nie być, jak to zapisać w odpowiedni sposób. Pogadamy o wszystkich tych wartościach kolorystycznych i co to znaczy krzywe, co to znaczy spady, co to znaczy nakłady i jeszcze inne rzeczy. Pogadamy o rich black, czyli nasyconym czarnym, czy bogatym czarnym, zwykłym czarnym i w skrócie no, możemy dalej rozwijać temat, ale już będziemy jechać w praktyce. Teraz się rozgadałem, to jest bardziej właśnie mówię chyba teoria dla ludzi, którzy nie projektują sami, chociaż też jest przydatna wiedza, ale chciałbym, żeby zrozumiały to osoby pośredniczące między grafikami a klientem, między drukarnią a grafikiem, żeby wiedzieli, że ten proces jest złożony, skąd wynikają koszty, skąd wynikają problemy, które mogą powstać, czyja to jest wina i jak to naprawić przede wszystkim, bo po to robię, żebyście wiedzieli, jak takie rzeczy ponaprawiać. Adobe Acrobat swoją drogą bardzo przydatne narzędzie, bardzo potężne narzędzie, będę je chwalił, będę o nim mówił cały czas, pokażę wam myki różne, jak stosować Acrobat nie tylko jako narzędzie analityczne, ale też jako narzędzie, które pomoże nam stwierdzić, czy plik nadaje się do druku, ale możemy poprawić plik do druku w samym Acrobacie, na przykład zamieniając tekst na krzywe, co czasem grafik zapomina zrobić, a z tego co ja wiem, mało osób wie o takim fakcie, że w samym Acrobacie możemy skrzywić teksty, czyli zamienić na krzywe, na wektory teksty, które tak wielkim problemem są i o tym też powiem, czemu są problemem dla drukarni i czym w ogóle są te krzywe i żeby wszystko wyjaśnić, wszystko było klarowne. Tyle w temacie. Powiedziałem o offsecie, powiedziałem o projektach, powiedziałem o kolorach, powiedziałem o drukarni, wyjaśniłem, jak wygląda proces naświetlania, jak wygląda proces drukowania. I co? I tyle w tym temacie. Komentujcie, jak do tej pory. Fajnie idzie. Do zobaczyska. Elo.